Nazywam się Zacharczuk Helena, A z domu? z domu Sokaluk. I urodzona Pani W 1931 roku, 3 maja. we Włodzimierzu? Pani Heleno, proszę opowiedzieć swoją wstrząsająco tragiczną historię ze swojego dzieciństwa z 1943 roku na Wołyniu, w Stefanówce, gmina Werba, niedaleko Włodzimierza Wołyńskiego. To było u nas w 1944. Czwartym. Proszę bardzo. W 1944 roku. No, przed wojną to jako dzieci wszyscy razem żeśmy się bawili, bo naszej kolonii nie było, znaczy Ukraińców w Werbie. Razem chodziliśmy do szkoły, rodzice chodzili na święta do nich, a my tutaj, a oni tutaj, także Czyli do Ukraińców. Do Ukraińców. Wszystko było ok, wszystko było dobrze, no a podczas wojny tak niestety się zrobiło. Ile tam było was rodzin Polaków? Rodzin Polaków naprawdę nie pamiętam, no ale cała kolonia była, sami Polacy byli, to nie wiem ile by, naprawdę, bo ja jakoś niewiele sam... A w którym roku Pani się urodziła? Ja się w 1931 roku urodziłam, 3 maja. No, Czyli Pani miała 12 lat. 12 lat, niespełna 13, no bo to w 1944, 13 lutego było, to nie miałam jeszcze 13 lat. No i ja byłam najstarsza z rodzeństwa, miałam siostrę Stasię, która się urodziła w 1933 roku i brat w 1938. Siostra i mamusia, właśnie to było w lutym, 13 lutego, była niedziela, szykowaliśmy wszyscy obiad, akurat pamiętam, że się gotował rosół wtedy. I szykowaliśmy ten obiad, wszystko, ja jeszcze nie byłam w pełni ubrana, tylko szlafrok tam takie coś. No i mamusia gdzieś wyszła na podwórko, bo myśmy pierwszy dom od Werby mieszkali. Zobaczyła, że właśnie jedzie, na koniach jadą właśnie, bo wtedy już mordowali. Dookoła. No co, bo dookoła wszędzie. Także No już wtedy prawie wymordowali cały tak, Wołyń, tak, bo tak, to już było pół roku po wielkim apogeum. Tak, bo pierwszy w lipcu, jak to też pamiętam, Jak mordowali. Jak uciekali ludzie tego dnia pierwszego, to straszne zdziwienie było, bo wszyscy by wychodzili, tam uciekają ludzie, kto co miał w polu, bo to były akurat pewnie żniwa. 11 lipiec. I tego, wszyscy uciekali z narzędziami, kto co miał i tak uciekali. No i to się tak zaczęło. No u nas to w dzień, na noc do Włodzimierza chowali się ludzie. Znaczy myśmy jako dzieci we Włodzimierzu mieszkali prawie stale. Tylko mamusia przychodziła na noc, a w dzień tatuś tam wszyscy tam no pilnowali, przecież każdy miał dobytek jakiś, to pilnował. No i właśnie wtedy, co tam zaczęłam w niedzielę, wyszła mamusia, zobaczyła, że tam jadą ci Ukraińcy. No każdy jak to stał, zaczęliśmy wszyscy w ogóle uciekać. No ale ponieważ to był luty, śnieg duży, nie dało się za bardzo uciec, co byli ludzie na koniach. I dopadli nas. Daleko od domu byliście? No tak, ja wiem, może. No, jak to tak sobie wizualnie widzę, jak ta od Stefanówki do tej głównej szosy, co idzie do Włodzimierza, do Bielina tam szła, no to tak gdzieś na połowę drogi tam byliśmy, w tym śniegu oczywiście, w takim otkwiliśmy w tym śniegu. No i wtedy nas dopadli. Wiem, że mamusia prosiła po nazwisku tego pana, tylko nie pamiętam, tego właśnie Ukraińca. Czyli znała go? Znała, widocznie znała, bo prosiła po Ukrainie, żeby nie zabijał nas, no ale oni nie zwracali na to uwagi. Pierwsze, mamusia widział, że mamusia zobaczyła, że się mierzy już z karabinem, to kazała się nam przeżegnać, myśmy się wszyscy przeżegnali. I on prosto strzelił jej w głowę, upadł, bo dla mnie dotychczas ciężko to mówić. Ja to widzę co nocy, a później po nas wszystkich strzelił i myśmy wszyscy popadali, siostra, brat i ja.
I to jeszcze prześladuje mnie ten głos siostry, bo ona prosiła pić. Nie wiem, gdzie była ranna i co, bo przecież nie dałam rady sama się ruszać, bo dostałam w płuco. I pierwsze dostałam w nogę. Ale brat był mały, miał niecałe 5 lat. Zaczął płakać, bo mamusia go trzymała za ręce. Ja mówiłam, że się przyczołgaj do mnie. No ale jak to dziecko, on się nie potrafił przyczołgać, wstał i przyszedł. I zobaczyli, że jeszcze ktoś chodzi. I jeszcze raz wrócili, zaczęli strzelać i wtedy dostałam w płuco, bo no nie widziałam, że to w płuco, ale akurat taki prąd poczułam. No bólu wtedy się jakoś nie czuję specjalnie. Tylko ten prąd, no i osłabienie. Później prosiła ta siostra picie. Mówiłam, że jedz śnieg. Nie wiem kiedy zmarła, bo ja sama kilkakrotnie, jak noc się zbliżała, chciałam wstać, przekręciłam się, bo leżałam twarzą do śniegu. Też ten śnieg jadłam. Przekręciłam się na wznak i chciałam wstać, żeby gdzieś z tym bratem pójść, bo noc. Ale nie dałam rady, upadłam, straciłam przytomność i później się obudziłam już jak zabrali gdzieś tam ludzie, kto tam ocalał, gdzie się schował w jakichś tam piwnicach czy gdzieś, to wracali. No i nas, mnie i brata zabrali, bo nawet brat tylko płakał, a ja myślę, że ja nie żyję, ale brat ponoć powiedział, że ja żyję, dziecko to powiedziało. No i zabrali nas, zostawili w jakiejś pustej chacie i poszli gdzieś tam po jakiś powóz, po sanie i zawieźli nas do Bielina, tam do tej, tam był ten 27 dywizja chyba tam stała, tam był szpital w szkole czy gdzieś tam. No i tam zaczęli przywozić wszystkich. Później przywieźli siostrę bujeczną moją, która miała chyba 18 lat wtedy, Kazimiera, to ona była przytomna cały czas, bo brzuch dostała, ale nie przeżyła. A jak miała nazwisko? Kudrel. I też była ze Stefanówki? Tak, po sąsiedzku mieszkaliśmy, po sąsiedzku, Kudrel. To wtedy zginęła moja mamy siostra, ciocia i wujek. Siostra zginęła, uciekała ze swoją córką, bo mieli córkę jedynaczkę, uciekała ze swoją córką, ta córka wieku mojej siostry, z 1933 roku była. Uciekała razem z nią, ale to dziecko w szoku bagnetem przebił to właśnie Albinę i ona się zerwała i zaczęła uciekać. Uciekała to dosyć daleko, mówię, uciekała. Tam strzelali za nią, ale nie popadli, ale to dziecko biegło do tej całej kolonii, tam, że to już się wszystko paliło. To pewnie Ukraińcy myśleli, że tak i tam nigdzie się nie dostanie, bo tam tylko same płomienie były. Ale tam gdzieś w pośrodku tej kolonii taki pan Siedlicki w piwnicy takiej murowany siedział, zobaczył, że dziecko się plącze po podwórku, wszędzie się wszystko pali dookoła, zaciągnął ją do tej piwnicy i tam ocaliła ta dziewczyna, a matkę tam zadźgali nożem. Czy ona jeszcze żyje? Nie, zmarła ona, młodsza ode mnie, ale zmarła 3 lata temu, ona w Hrubyszowie mieszkała, około Hrubyszowa. A wujek ten taki był spokojny, ten wujek, Antonion się nazywał, mówi, gdzie ja będę uciekał, co ja komu winien? I siedział tam w domu, w ogóle nie uciekał, no ale jednak zabili go, przyszli i zamordowali jego. No i on tak niedaleko tego podwórka swego leżał, że w ogóle, no nie wiem co, zwierzę, pies, czy on nie miał co jeść ten pies, czy to w ogóle jakiegoś też pies dostał coś, Obłędu. że całe twarz i to co było widać, to wszystko ten pies jemu obiad po prostu. Ciało. To ciało obiad. No a myśmy na tym Bielinie tam już ksiądz z Panem Bogiem, bo też już nikt nie myślał, że w ogóle będę żyła, przecież to
duży upływ krwi, leżało się i To też. ile pani godzin leżała? No ja tak leżałam, jak to było gdzieś koło między 10 a 11, no to tak zmierzch, to nie wiem, która godzina była. No to między Ciemno było, 15 jak a mnie 16 zabrali mnie. gdzieś tak, To czyli było w ciemno. lutym. Czyli ciemno. 5-6 godzin Tak, leżała pani no, na śniegu, na pewno. wykrwawiona. No i tyle, że w dzisiejszych czasach lekarz mówi, że to po prostu mnie uratowało. Że ten mróz był, bo tak to by się wykrwawiły te rany, że nie byłoby szans. A tak były zakrzepy. Zakrzepy były i bez żadnej operacji, bez niczego. A brat nie był w ogóle ranny? Brat był ranny, tylko tak lekko draśnięty gdzieś po żebrach. I nic mu specjalnie nie było. No ale przeżył biedny wszystko. No, Brat jeszcze żyje. Brat żyje. Brat Gdzie żyje. mieszka? Mieszka w Poznańskim. Poznańskim. Brat żyje. Brat żyje no i ja cały czas tam w tym Bielinie byłam, w tym szpitalu, tam jakiś zbieg z Żyd był, z getta, lekarz, tam ktoś jakiś taki, było no jakaś zbieranina taka, czy tam nie było jakiś... Przypadkowych ludzi, tak. Właśnie, tylko zbieranina była i tak jak mogli tam liczyli. No ja byłam w strasznym stanie, póki tam się dało ściągać te w ogóle ropę, wszystko. Pomiędzy żebrami to ściągali, bo przecież się dusiłam z tego, bo to się płuca, oddychasz to wszystko. I ja tylko prosiłam Boga, żeby prędzej umrzeć, nie o jakieś tam... O zdrowie. O zdrowie czy coś, bo to była męka. I później już tego. Czyli do kiedy w tym Gdzieś szpitalu? przed Wielkanocą to było. No nie wiem jaki to, który miesiąc, nie wiem. Naprawdę mnie wtedy absolutnie już nic obojętnie nie No interesowało. ale to było co najmniej ponad miesiąc. Więcej jak Więcej, miesiąc. Więcej, ze 6 tygodni. Więcej jak miesiąc. I tam już, bo już później się ojciec znalazł, zabrał brata, bo brat przecież był tylko lekko ranny. I lekarz, bo mnie już nie dało się to ściągać, nie było szans, a ja, no to musiało być sporo, bo już ja wyschłam tylko skórę i kości było, nic więcej nie było, przecież jeść nie dało nic. I tego. I lekarz mówi, że żeby ojciec w ogóle podpisał, bo musiał operować to płuco, bo i tak. I powiedział, że i tak przy operacji na pewno umrze i tak, ale nie ma innego wyjścia. Skróci się. No, ojciec to podpisał, miało to już być operowane, to wiem, że to było Wielki Czwartek chyba. I wtedy już Niemcy zaczęli bombardować, bo tam ta 27. dywizja była partyzantka. Zaczęli bombardować Niemcy. Wszyscy, kto tam dał rady, wszystkie pielęgniarki, wszystko było, bo pouciekali gdzieś tam, pochowali No to się. było w szkole. Tak, To było w szkole w Bielinie. Tak. A mnie tam już nikt nie zwracał na uwagi, bo kto by mnie tam brał już gdzie i co. I tak leżałam koło okna i w czasie bombardowania te wszystkie szyby wyleciały na mnie. No czułam, że jestem mokra gdzieś, ale ja nie poruszałam ani ręką, ani nogą, nie wiedziałam co się dzieje. Myślałam, że może mnie te szyby pokaleczyły tam i jakaś krew czy co, bo czułam, że na mokrym leżę. A mnie właśnie, bo tutaj jak miałam to płuco, to tędy kula weszła, a plecami wyszła. To gdzieś jakiś tam wrzód był nawet i oni nie zwrócili uwagi, że ten wrzód był, ci lekarze, bo tu nikt nie patrzył tylko z tyłu na to, co było rozszarpane, bo jak kula wchodzi, to mała, a z tyłu to było rozszarpane. To tam wszystko było skupione. I tutaj a w tym czasie właśnie ten wrzód pękł. I zaczęła się lać ropa. No i już wyjścia nie było. Przyjechał na drugi dzień mój tata i zabrał mnie, bo powiedzieli, żeby oni już jak zaczęli bombardować, to już... Że oni muszą uciekać, skończą. przenosić się. Skończył wszystko i ojciec mnie zabrał do jakiejś takiej w Bielinie, jakiejś tam ciemnej czyjejś, w ogóle nawet nie wiem jak to wyglądało, bo na nogach nigdy nie byłam tam. I tam zabrał mnie ojciec i to tak ciekło, nikt mnie ani opatrywał, ani nic. Tu nie wiem, bo tam robaki po prostu robaki tam były. I już jak Niemcy mieli odstępywać, znaczy już jak te Sowieci ich tam gonili, to chodzili po mieszkaniach, kto tam co miał, jakie krowę czy co. Ostatnio, bo oni już naprawdę z głodu umierali, nie mieli co jeść. Zabierali. I przyszedł w tym czasie do nas
jakiś zobaczył, że ja tak leżę, taki niedożywy mi co. Pytał się ojca, co mi jest. Ojciec powiedział, że właśnie jestem rana. To wziął mnie tak, bo to w jakimś takim ciemnym czyimś kuchni chyba, czy czymś leżałam. Wziął mnie tam do tych pokoju, wyrwał to wszystko, to tam były robaki. I powiedział ojcu, że to już dogorywanie, że to już nic z tego nie będzie. I tylko zostawił mi takie tabletki żółte i kazał mi te tabletki jeść. No i ojciec mi dał tabletki. No i zaraz później już się front zbliżał. Niemcy wszystkich wysiedlali stamtąd. I między tych wojsko i cywile, furmanki, taki cały tabor jechał. I myśmy już tutaj przekroczyli Bóg w Zosinie. Tutaj straszne bombardowanie Sowieci z kolei. Jak leżałam na tym wozie, to widziałam, jak się sypie z samolotu tak nisko, jakby z worka leciało bomby. Kto tam mógł, to uciekał w zboże, chował się, a mnie tam już wszystko jedno było i tak w ogóle się nie bałam tego. Jeszcze koło mnie Niemiec stanął z takim karabinem, jakimś co się strzela do samolotów i tego. No i jak przeszło to bombardowanie, to jak w piekle. Tyle ludzi było nabitych i cywilów, i tych Niemców. Niemcy poganiali, a to wszystko się paliło dookoła. I przyjechaliśmy później ten pożar cały w tym Zosinie wszędzie. I spotkaliśmy idących takich żołnierzy niemieckich, już pieszo, ledwie co żywych. I zobaczył mnie, poznał ten Niemiec, poznał mnie, on po polsku mówił, poznał mnie i powiedział, że no już teraz pewnie będziesz żyła, bo już ja siadałam wtedy. Jeszcze wtedy mi jakieś cukierki dał. No i jak przyjechaliśmy do tego, i już nocowaliśmy tam u kogoś później. Rano już jak wstaliśmy, to już Sowieci byli. Już tak się skończyło właśnie. Taka historia. I jak długo ile jeszcze minęło czasu, zanim tutaj pani jeszcze zaczęła chodzić? W Uchaniach jeszcze parę miesięcy leżałam, nie chodziłam w ogóle. W ogóle to się trzeba było jakoś już jak zaczęłam chodzić, w ogóle to trzeba było tę nogę pewnie jakoś tam ćwiczyć czy coś, a mnie ona się jak tak skurczona była. Ja tak trzymałam je, bo tak mnie dobrze było, że nie bolało i tak zostało jakaś już, myślę, że kaleko będę. Ojciec mi takie kule z drewna zrobił, bo co to, jaka możliwość było. I tak po prostu pierwszy raz wyszłam na ten i tak pomału, no i jakoś doszło do siebie, bez lekarzy, bez niczego. Czyli Pan Bóg na wojnie kulami kieruje, a kogo zechce, to życie daruje. Dla mnie to wspomnienie jest ciężkie. Zawsze mi się śni to po nocach, ale co zrobić? Trzeba jakoś z tym dożyć. Z tej Stefanówki ile osób zginęło? Znaczy z mojej rodziny zginęło 5 osób jako zarżnęli i dwie osoby zginęło jako w 27 Dywizji braci Bujecznych, 2, a 5 osób jako zamordowano. Czy wie Pani, gdzie pochowana No mama? znaczy tam gdzieś w zbiorowej mogile, później pojechali dostali pozwolenie od Niemców, pojechali, pozbierali wszystkich tych zmarłych, jakiś tam gdzieś na Kalinówce. Nie wiem gdzie i co, w życiu tam nie byłam i nie wiem. Jak tutaj już jechaliśmy na temat, mój tata już jakiś taki, w ogóle nie chciał nigdy wspomnieć nawet o tym. Bardzo go to bolało, przeżywał, tak, więc także chciał te myśli odpychać, a nie do nich wracać. Tak, razem wszyscy tam, moja ciocia, wujek, moja mamusia, siostra, wszystko razem w jednym jakimś tam drewnianym takim zbitym z desek, coś tam takiego. No ale wiadomo, że pochowane, nie gdzieś tam leżą, tylko wiadomo, że pochowane. I pierwszy raz pojechała Pani na Wołyń z nami, z towarzystwem. Przez wiele lat Pani nigdy nie chciała jechać. Nie byłam, nie chciałam, jak nie chodziłam na rynek, bo nie mogłam posłuchać głosu ich w życiu.
No teraz mnie to już wszystko przeszło, niech już tam sobie żyje jak co i żeby w ogóle nigdy takie czasy nie wróciły dla nikogo na świecie, nie życzę nikomu. Żeby każdy sobie żył w spokoju, dzieci wychowywał. Także pierwszy raz było ciężko. No tam byłam pierwszy raz też i komunia była moja. Pierwszy raz z nami pani pojechała do Włodzimierza na odpust. No. I jak pani to przeżywała, jak jechaliśmy strasznie przez Werbę? Strasznie przeżyłam mi się, no jakoś wszystko Wszystko w oczach. w oczach ciemno mi się robiło, także no nie wiem. I komunia była moja też taka, bo tata był wyznaczony już na Sybir. I jak Sowieci u nas byli, to byłam z jakimś chłopakiem tylko przy zamkniętych drzwiach przed zachrystię w zimie u pierwszej komunii było. Taka moja pierwsza komunia była. Bo nie wolno było wtedy przecież. No, mieliśmy, już mama suszyła chleb, bo to już mówili, że Wywiozą na Sybir. wywiozał, dostał, był jako legionista, to tam już był przyszykowany na ten Sybir. Ale już nie zdążyli, bo Niemcy przyszli. No ale jak Niemcy przyszli, to z kolei inna. A czy mama wcześniej, jak pani sobie przypomnie jak się da, te ostatnie dni przed tym mordem, czy mama miała jakieś przeczucie, nic nie mówiła, będziemy się chować, czy coś, nic? Nic nie mówiła, nic. No, Nic. Myśmy kilka razy uciekali, raz w nocy mówili, że jadę, to wszyscy uciekaliśmy. Tak kilka razy uciekaliśmy. Wiem, że u nas ten ojciec wziął takiego krawca, bo to z getta można było wypożyczać. Niemcy dawali wypożyczanie sobie jakiegoś, żeby tam coś... Rzemieślnika, tak. Tak. I szył u nas, on był zadowolony, ten chłopak, bo to młody był jakiś, że sobie spokojnie żył. To w nocy też nocował, to też i z nim uciekaliśmy, on złapał nas za ręce, uciekali. Także kilka takich było ucieczek, kilka razy było. Na cmentarzu byłam jako z siostrą, jak byliśmy, mieszkaliśmy w tym Włodzimierzu, to poszłam, bo przywieźli na cmentarz pomordowanych, jakaś tam rodzina przywiozła 8 osób, to do dzisiaj widzę. Powypalane miały oczy, pięty, kobieta w ciąży była, miała rozcięte głowę całą. Bo to mąż był jej Ukrainiec był mąż, a ona była Polka. No a jak normalnie przecież takie małżeństwa, to musiały jedno drugiego zabić. No i jego kazali mu, żeby zabił to żonę. On nie chciał zabić, tylko zasłonił ręką, jako siekierę głowę rozrąbywali. I jego zabili później. Straszne było. Z naszej kolonii też taka tchórz miała na nazwisko, wyszła za Ukraińca, no to też je zamordował. No to przed wojną wszyscy się żenili. A dzieci były? No były, tylko nie wiem co się z tymi dziećmi, no bo to już w tym czasie ja to Tak, nie to wiem. już. Nie wiem. Wiem, że mieli dzieci, bo oni było takie, znaczy młode małżeństwo było, ale dzieci mieli. A nikt nie tłumaczył, dlaczego to wszystko się działo? Nie tłumaczyli ci Ukraińcy się? Czy po prostu wchodzili i już? Po prostu wchodzili, no, nic takiego nie było. No. Nikt żadnego wyroku nie czytał, Czy- tylko po prostu kto kogo dopadł, to bił na miejscu i Tak, koniec. to znaczy i tak u nas, że to blisko Włodzimierza, jak wszystko w ogóle to jakoś tam, że tylko od kul wszyscy ginęli, a to większość to przecież było Była. Mordowana w porąbane, torturach. A czy słyszała Pani może o przypadku, kiedy ojciec zabił własne dziecko? Na przykład, bo słyszałam Ukrainiec? przypadki, tak, Ukrainiec zabił dziewczynkę, córkę, ale chłopaka na przykład oszczędzał. Tak, no to przecież mówili, to no przecież trzeba było, jak mąż nie chciał zabić żony, to jego zabili, jak zabił żonę, miał córki, no to też musiał ich zabić. Córki były zabijane, tak? Tak. Bo córki były traktowane jako Polki, a Tak, synowie tak. jako Ukraińcy. No. Przecież takich małżeństw było dużo związanych jednego. No.
A we Włodzimierzu, jak mieszkaliście w wojnie, to u jakichś kuzynów, czy u... Nie, sąsiad miał tam siostry, u Jarosz taki był. We Włodzimierzu, jak Jego żeście się siostry. ukrywali Daleko tych było od Jaroszów, Fary? od kościoła? To Nie. mówili, że tam dookoła To mordują? wszystko, No, że Włodzimierz nie cały czas Tak, mowa tak, była ale z o tej tym, strony od co koszarów mordują. wojskowych, czy... No i mówili, na cmentarz to większość co dzień przeważnie przywozili tam, no ale później nam zabronili, bo ja się zrywałam w nocy, piszczałam, to jak zobaczyłam tych, to później nie chodziłam, tylko 2 razy byłam na tych, to 2 razy widziałam takich Na tych pogrzebach. pogrzebach, to jednoosobowa rodzina była 8 osób, taki dziadek, babcia, takiego coś i później takim też coś jedno jakieś było, także później więcej nie chodziłam już, no bo Nie dali. nie dalej nie pozwolili. A później już niby się uspokoiło i myśmy przyszli właśnie, Do domu Do domu. mieszkać. no i tak się zrobiło. Że... Czyli jak byliście na Boże Narodzenie 44 roku na Nowy Rok, to nic się nie działo, było spokojnie. Nic się nie działo wtedy, znaczy dookoła się działo. Działo, ale u was nie. U nas akurat nie. Dookoła wszędzie się działo, wszędzie słychać było tam, że to. No, nie wiem. Jakby może starszy trochę był dzieci, chociaż naprawdę mój brat, on nie miał całe 5 lat, ale on z tego co tam w ogóle odległości gospodarzy, wszystko to z tego co on opowiada, to on więcej pamięta. Nie wiem, Boże, czy ja się już tak nie interesowałam tym, czy co, nie wiem. No, chłopak to chłopak. Nie wiem. A może dlatego, że on ten ostatni rok, dziecko już wtedy dorasta, był cały czas w domu, więc rozmawiali, a pani już większa Nie. była czymś zajęta, No. tym, tamtym i zresztą dziewczyna inne ma jakieś Nie. swoje zainteresowania. Nie wiem, właśnie mój brat też to pamięta. A brat ma na imię? Edward? Edward. A on był na Wołyniu? Nie, Nigdy nie pojechał. nigdy nie był. I powiedział, że jego noga tam nic nie powstanie, także on nie wybiera się tam. On też chciał, pytał mnie się, żeby mu powiedzieć, jak mama wyglądała. Sama już zapomniałam, skąd mogę wiedzieć. Żeby jakieś zdjęcia było czy coś. To wszystko spalone zostało, zniszczone. Nieraz pytał się, żeby mu powiedzieć, jak mama wyglądała. Straszne losy. Zresztą wokół Włodzimierza wszystkie polskie wsie zostały wymordowane i spalone, tylko ci, co zdążyli uciec do miasta i którym się udało, Tak. jakoś mieli naznaczony No los. wcześniej właśnie u nas to, ja nie wiem, bo właśnie moja chrzestna mama to tego samego dnia w niedzielę wyjechała akurat, bo to jakoś tak wyjeżdżali po trochę, a u nas się tak jakoś zbierali i niestety I zostało. zostało. A jak przyjechała pani tutaj do Chełma, w którym roku? 50. W 50. To tutaj na naszej ulicy to było dużo ludzi z Wołynia. Ja mieszkałam na Bydgoskiej wtedy. No ale to samo osiedle. No tak, tak. Ale wtedy chyba się nie rozmawiało, ludzie się bali mówić. No znaczy wiem, że Krzyśka Krzywińskiego rodzice, no to tam się rozmawiało z nimi, to wiem, że oni stamtąd pochodzili, bo on był kolejarzem tam, Tak. to on. A ta pani tutaj starsza, która mieszkała kiedyś, Tulikowska? Dworotyńska. Dworotyńska, to to skąd ona oni z byli? Woropajewa aż była. Z głębi Rosji. Tak. No, ona z rodziny Czajkowskich, to ona z słynnej tej rodziny takiej. co- Muzyków. Tak. No tak, Nauczycielką była. pamiętam, to była No. wielkiej klasy kobieta. Tak. A wokół tu sąsiadów jeszcze ktoś był z Wołynia? No, znaczy Tulikowska była A z skąd Kowla. oni? Z Kowla. Znaczy ona, bo on pochodzi, bo to ten, co tam u nas jest prezesem, to on Wtedy już kuzyn. kuzyn, ale ten Tulikowski właśnie, jej mąż, to był w wojsku tam w Kowlu czy Kowlu. gdzieś tam się ożenił. Mhm. I ona
No tam przecież tutaj ci Ziółkowscy tutaj co są, to Ziółkowska to jej przecież rodzice też. To z Włodzimierza. Z Włodzimierza kolejarze przecież też byli. No i co tu? A czy ze swojej kolonii, czy ze swojej klasy, ze szkoły, bo chodziła Pani do Włodzimierza, do jakiej szkoły? Nie, byłam na Andresówce czy tym. Na Andresówce? Tak, Tam była szkoła. tak, no bo przystań. I w klasie było większość Polaków czy Ukraińców? Nie, no u nas na naszej kolonii to było byli Sami same Polacy. Polacy, bo to same wszystkie kolonie były do Włodzimierza, wszystkie same polskie, tylko później, znaczy jak bo przed wojną chodziłam do pierwszej klasy, jak przyszli Ruscy, to trzeba było się cofać o klasę, Jedną. o jedno, to wtedy do Werby chodziłam, to już tam było większość Ukraińców. To powtórkę pierwszej klasy dochodziłam do Werby, ale to tylko A też. z tej Andresówki i z klasy spotkała Pani w Nie. życiu kogokolwiek? Nie. Czyli ci ludzie też chyba poginęli. Też, albo się rozjechali, nie wiadomo gdzie. No ale to by szukali, to przez 70 Nie lat wiem. ktoś by o kimś słyszał. Nie, Czyli wszyscy przepadli, nie ma żadnego śladu. nie. Mój chrzestny ojciec tam w Cisło był też na tej blisko szkoły mieszkał. No ale ponoć on gdzieś koło Chrubieszowa był, tam gdzieś koło Chrubieszowa mieszkał. No ale jakoś wtedy, w tamtych czasach powojennych jakoś nie było tak Była takiej bieda, komunikacji, Nie było ani komunikacji. czego i nikt nic nie wiedział gdzie i co, także teraz to jest wszystko i telefon, i telewizor, i wszystko się wie o każdym, a w tamtych czasach to nie takie było łatwo, żeby się tak kogoś szukać. Odnalazło. No większość to rodziny tutaj właśnie z tych Kudrerów, to w Chrubieszowie, w Dziekanowie, koło Chrubieszowie tam miała, ale też już tylko jedna siostra wujeczna jest w Chrubieszowie, wszystko też pomarło. Nie ma. A taka jeszcze, co w tym dniu, co była siostra wujeczna, była ciężko ranna jedna, starsza o rok ode mnie, to ona dostała z kolei 12 bagnetów kłutych i jeszcze się nie znaleźli, jak przychodzili szukać tych wszystkich właśnie zmarłych i rannych, jej nie znaleźli, bo ona jeszcze się zdołała przyczołgać do jakichś tam sterty stojących w polu, że tam nikt nie wiedział, że jest. Dopiero ją znaleźli w poniedziałek wieczorem, a to było w niedzielę, w poniedziałek wieczorem, czy we wtorek, bo w poniedziałek to zbierali. Dopiero ją znaleźli. I przeżyła? Przeżyła. I to nic takiego jej nie było właściwie. Że same takie powierzchne, niby nic Nic przebitego, nic przepłutego. Właśnie wróciła szybko z tego, bo też tam była na tym. No to gdzie ją tymi bagnetami puli w domu? Nie, też Na dworze? Na dworze, uciekała wtedy, bo ona po sąsiedzku mieszkała. Jedna ta siostra, która mówi, Jak ona się nazywała? Kudryl, Imię? Petronela. Petronela. Znaczy jedna to jej siostra Kazia, co dostała brzuch, co umarła tam w tym szpitalu, a ta młodsza właśnie, to każdy się rozbiegał jakieś, nie wiem, kto gdzie mógł, tak uciekał. I ta siostra właśnie tyle tych bagnetów dostała. To ile ona miała lat? No, Starsza o rok. rok była ode mnie starsza. Czyli 13-14 lat. No i ona mieszkała w Słupiec Kłodzki, ta też niedawno zmarła. Ale później już też, bo ona miała odmrożone palce u nóg, to później też miała komplikacje. Nogę miała jedno w starszym wieku Amputowana, także miała komplikacje. No, ale przeżyła. No i jeszcze jedna rzecz taka najsmutniejsza, chociaż bardzo ludzka, że minęło 73 lata od tego ludobójstwa i z żadnego rządu nikt nie zapytał o wasze losy i nikt nawet nie powiedział dobrego słowa, nie mówiąc, żeby dał jakoś rekompensatę czy 5 groszy na leki, bo przecież ci wszyscy ludzie, którzy jeszcze żyją, przetrwali i którzy żyli przez te 73 lata, wszyscy ciężko chorowali, bo wszystkie choroby mają podłoże nerwicowe, więc jakakolwiek się dzieje, a ci ludzie dzień i noc ciągle w tym trwają, bo tego się nie da zapomnieć. No nie da się do końca życia się to pamięta. Ile razy w nocy
się położy, myślę, żeby chociaż mi się to nie przyśniło, ale się przyśni. Czyli w psychice wszystko Tak. wraca. Że uciekam, że strzelają. To Natomiast pani, wszyscy lekarze cały czas się dziwią, jak to się stało, że pani przeżyła i No żyje. właśnie, że żyję. Ale i 85 lat już. Już nie ma. Wtedy, kiedy pani leżała w szpitalu w Bielinie po bombardowaniu, to pewnie myślała pani, żeby przeżyć do rana, a nikt nie myślał, że tyle przed panią życia. No, nie, ja nie myślałam, żeby przeżyć. Ja myślałam, żeby bomba strzeliła, żeby się skończyło. Ja nie chciałam przeżyć. No bo wszyscy uciekli, a pani przecież nie mogła wstać, nie miała sił Nie, no, i leżała pod ścianą, a te Obojętne. bomby letały. obojętne było, ja nie myślałam o życiu wtedy, tylko o szybkiej żeby śmierci, żeby się nie męczyć. Tylko o tym. Tak się mówi. ale- Podczas tego bombardowania też sporo ludzi zginęło. No, znaczy, tam w tym szpitalu to nie akurat, bo się pochowali, Tylko obok, ale później. obok wszędzie, no bo pewno, ale później na drugi dzień już przyjechali, to już całkiem rozbili to wszystko, już nic nie było tu. Już ta 27 dywizja, wszystko to bardzo dużo ludzi. Czyli straszne losy, straszne przeżycia. Oby się nie powtórzyły one nigdy.